Dla tych z Was, którzy czasami chcą porzucić miasto, zjechać z utartych dróg, twardych asfaltów i zjechać w szutrowe drogi, pozwiedzać świat z troszkę innej perspektywy, Benelli proponuje TRK 702X. A ja sprawdziłem, co ten motocykl jest wart i co dowozi. Zapraszam. Nie tak dawno temu wziąłem sobie specjalnie z Motorlandu na testy 502X i tego filmu na kanale jeszcze nie ma w momencie prawdopodobnie, kiedy to oglądacie. Mamy po prostu gorętszy temat teraz. Ale chciałem pojeździć tamtym motocyklem na świeżo po to, żeby mieć odczucia, dlatego że wiem, że wielu z Was zapyta Alien, a jak się ma 702X do 502X, czy jest postęp? O detalach, o różnicach, o tym jak ten motocykl wypada w stosunku do starszej swojej siostrzyczki będę mówił w trakcie, ale już teraz powiem Wam, że 702X wyprzedza 502 o całe lata świetlne. O designie tego motocykla mógłbym rozprawiać godzinami, bo podoba mi się obłędnie. Wszystko w nim się zgadza, od tego fajnego aerodynamicznego dzióbka przez fajne agresywne lampy, te kolory fluo, które tak przecież kojarzymy obecnie z motocyklami terenowymi i z motocyklami wyprawowymi. Matowa zieleń, wszystko tu się wyglądowo naprawdę w tym motocyklu zgadza. Na poczet wyglądu Benelli poświęciło znacznie lepszą ochronę przed wiatrem, która występowała w 502. Tutaj mamy fajną, designerską, świetnie zaprojektowaną owiewkę, która dla osoby o moim wzroście 1,70 m zapewnia wystarczająco dużą ochronę przed wiatrem, natomiast nie tak absolutną jak wersja starsza. Tak czy inaczej, to wszystko sprawia, że motocykl wygląda naprawdę godnie, wygląda na dojrzały, porządny, duży motocykl adventure. Tutaj mamy ten sam silnik co w 702 bez X-a i to niesie za sobą pewne konsekwencje, dlatego że 700 cm w dwóch cylindrach na wykorbieniu 180 stopni nie oferuje praktycznie żadnego dołu. Winne są tu prawdopodobnie najbardziej normy emisji spalin i niestety zestrojenie silnika wymagało poświęcenia części jego osiągów. Tych osiągów natomiast jest bardzo dużo na górze i jeśli jesteście początkujący, bo to musi mieć jakieś konsekwencje. Jeśli jesteście początkujący, to ten motocykl nie będzie dla Was przerażający, dlatego że z dolnych obrotów on nie zrobi power slide'a, on nie wyrwie na koło, nie zrobi niczego, co byłoby dla Was niebezpieczne. Jeśli z kolei jesteście już doświadczonym motocyklistą i wiecie, czego oczekujecie i wiecie, jak to osiągnąć, to jeśli wykręcicie ten silnik wyżej, to on tam pokazuje bardzo dużo pazura i bardzo dużo potencjału. Rzecz, która musimy to zaadresować wprost. Rzecz, która jest taką solą wokół troszeczkę i największym znakiem zapytania w przypadku tego motocykla, to od momentu jego premiery pytanie, czy zawieszenie o skoku, bo z tyłu mamy 175 mm, jeśli dobrze pamiętam, z przodu mamy zaledwie 140. Czy to zawieszenie wyrobi? Powiem Wam tak. Z punktu widzenia kogoś, kto jeździł wieloma dużymi, średnimi, małymi motocyklami adventure, chciałbym zawieszenie o większym skoku. W przypadku tego zawieszenia chciałbym przynajmniej, żeby było regulowane. Natomiast ja zdaję sobie sprawę z tego, że to musiałoby wtedy kosztować znacznie więcej. To zawieszenie jest wystarczające dla kogoś, kto będzie chciał sobie spokojnie zwiedzać bezdroża, spokojne szutry i inne tego typu drogi. Przy jeździe bardziej agresywnej, po w miarę równym terenie, także daje radę to zawieszenie ogarnąć. Jeżdżąc nim troszeczkę doszedłem do wniosku, że całą magią tego motocykla do opanowania go i wykorzystania
jest prawidłowe wykorzystanie techniki jazdy, bo jeśli zrobicie lekki przód, to tym motorkiem naprawdę mimo minimalnego skoku zawieszenia da się jeździć. Zobaczcie, zobaczcie, Kamil jest gdzieś przede mną, bo go wypuściłem i on jedzie na BZX-ie. Ja w tym momencie na X-iku, a tu była dziurka, lekki tylko balans do tyłu. Proszę bardzo, stoi Kamil. Przy takiej nonszalanckiej, takiej powiedzmy jeździe na odwal, tego zawieszenia brakowało. Ono oczywiście czasami dobija, jeśli wpadniecie na gwałtownie, na jakiś wystający kamień, w jakąś agresywną dziurę, krawężnik, coś takiego, no nie ma możliwości, bo to jest zawieszenie podobne do motocykli szosowych, a nie terenowych. Tam nie ma 30 cm skoku, ale jeżeli troszeczkę się postaracie, da się z niego wykrzesać nieco więcej niż to, czego obawiali się niektórzy, że X będzie tylko wyglądał na Adventure'a, a tak naprawdę będzie wyłącznie motocyklem drogowym. Tak nie jest. Technologicznie 702X wyprzedza swojego poprzednika, czyli 502, o całą generację, o całe lata świetlne, rzeczy, na które tam narzekaliście, czyli na przykład niekończące się i denerwujące wibracje przenoszone z silnika na podnóżki, tutaj nie występują. Jeśli w 502 kiedykolwiek brakowało Wam mocy, w 702 o tym zapomnijcie, dlatego że 70-konny silnik naprawdę popycha ten motocykl do przodu i jeśli tylko mu odwiniecie, to potrafi to robić bardzo zadziornie. Oprócz tego 700 w X-ie naprawdę da Wam masę komfortu w podróży, dlatego że przełożenia są zestrojone bardzo dobrze pod turystykę. Bez problemu, bez najmniejszych kompleksów tym motocyklem opędzicie turystykę po całej Europie i nie będziecie musieli się obawiać, że ktoś na większych, wspanialszych motocyklach, powiedzmy, będzie Was notorycznie wyprzedzał, bądź nie dacie rady nadążyć za kolegami w grupie. Absolutnie nic takiego nie będzie miało miejsca w przypadku tego motocykla. W porównaniu do 502 znajdziecie tutaj takie troszeczkę minusy, na przykład kanapa nie jest aż tak wygodna, natomiast dalej nic nie boli, mimo że zrobiliśmy już ponad 1,5, pod 2000 km tutaj w Rumunii. Ochrona przed wiatrem dla kogoś wysokiego, wiem, że są już dostępne akcesoryjne szyby, więc na pewno można to też poprawić. Oprócz tego koła na szprychach wcale nie są tutaj tylko po to, żeby udawać motocykl Adventure, bo nim naprawdę da się zjeżdżać w teren. Mamy całkiem niezły prześwit, znacznie lepszy od tego w 702 w BZX-ie, a oprócz tego dzisiaj wyciągnęliśmy sobie gumy z podnóżek i oryginalne podnóżki od Benelli zapewniają bardzo dobrą stabilność stopy, co jest tak istotne, aby kontrolować motocykl nogami, a nie rękoma i dać przodowi, dać przedniemu zawieszeniu pracować i robić swoją robotę. Żaden motocykl nie jest idealny i Benelli TRK 702X też taki nie jest. I chwila na maluteńki roast Benka 702 w X-ie. Część tych rzeczy będzie się tyczyła obydwu wersji. Rzecz pierwsza, bagażnik. Bagażnik to jest niestety żart. Trudno cokolwiek do niego tutaj sensownie przytroczyć i moim zdaniem tak naprawdę nadaje się wyłącznie do tego, żeby od razu zamontować tam płytę pod kufer i jeśli będziecie jeździli tym motocyklem z pełnym pakietem kufrów, wszystko ok. Jeśli będziecie jeździli tym motocyklem miejsko z kufrem centralnym na zakupy i kask, też ok. Natomiast jeśli szukacie jakiegoś sposobu na zamontowanie tam przygodnego bagażu, tak jak moja torba, zaczynają się robić schody. Oprócz tego, rzecz, której nie mogę pominąć w tym motocyklu, to są systemy. Po pierwsze, kontrola trakcji, a dokładnie jej brak. Dla części z Was brak takiego systemu dzisiaj będzie problematyczny i będzie kontrowersyjny, bo będziecie uważali, że taki powinien się na pokładzie znaleźć. Natomiast nie ma się co oszukiwać, brak tego systemu obniża cenę. Z uwagi na to, że tym motocyklem naprawdę da się zjeżdżać w teren, jest wyposażony oczywiście w dwukanałowy ABS i nie ma wyłącznika, więc po takich drogach, po jakich zdarzało nam się jeździć tutaj w Rumunii, bywało tak, że no niestety droga z włączonym ABS-em to była bardzo niebezpieczna sytuacja. Jedyne rozwiązanie, najprostsze, najszybsze tutaj, to spalenie gumy.
zakręcenie tylnym kołem, system ABS wariuje wtedy i możemy sobie cieszyć się chwilę, dopóki nie wyłączycie stacyjki, możecie cieszyć się jazdą bez ABS-u. Wtedy ten motocykl naprawdę zyskuje na manewrowości, zyskuje na tym, jak możemy go kontrolować i daje sobie radę spoko w terenie. Z pozostałych minusów takich nietypowych jak dla Benelli, czyli tam wiecie, czujniki, inne takie rzeczy, które czasami pokażą nam jakąś głupotkę przez chwilę, muszę wymienić zaskakująco i śmiesznie centralną stopkę. Centralna stopka, kochani, jest minusem, dlatego że przeszkadza w zamknięciu opony na asfaltach do końca. Jak jeździ 702X? Na drodze jest to pełnoprawny, pełnowymiarowy turystyk. Jest też, mam wrażenie, zestrojony troszeczkę bardziej właśnie pod kątem takiej dostojnej i nieco bardziej spokojnej jazdy niż jego siostrzany model bez X-a. Nie jest aż takim wariatem i jeździ się nim po prostu komfortowo, godnie, wygodnie. Jeśli trzeba, naprawdę bardzo mocno przyspiesza, jeśli trzeba, wystarczająco dobrze hamuje. Tutaj mamy inny układ hamulcowy niż w bez X-ie, dwutłoczkowy zacisk i tutaj no troszeczkę ten układ nie domaga, więc troszkę bardziej agresywne manewry mogą, wiecie, troszeczkę nie ujść nam płazem za każdym razem, bo w momencie, kiedy się przesiadłem właśnie z bez X-a na X-a, niektóre dohamywania już tak z automatu waliłem bardzo późno. Zdarzało się tak, że było troszeczkę za późno i nie było to tak komfortowe, jak w przypadku bez X-a. Jeśli chodzi o jazdę terenową, bo o to na bank będziecie wszyscy pytali, czy TRK 702X jest motocyklem, którym można zjechać z asfaltu? Absolutnie tak. Czy jest motocyklem terenowym w rozumieniu enduro? Absolutnie nie. I nie jest ani kierowany do takiego odbiorcy, ani nigdy nie próbował udawać, że taki będzie. TRK 702X waży dobrze ponad 230 kg zatankowany. To dalej jest lżej niż 502 w X-ie. Jest znacznie lepiej zbalansowany od swojego poprzednika, od 502, natomiast dalej to nie jest motocykl wyczynowy. Spokojnie udało nam się wjechać na Połoniny na Transalpinie, spokojnie udało nam się wjechać tutaj, spokojnie udało nam się przejechać niejedną szutrową, kamienistą drogę, brud rzeczny i inne tego typu rzeczy. Więc jeśli jesteście tego typu podróżnikiem, który chce po prostu dać sobie radę z czymś, co się trafi na drodze, ten motocykl naprawdę da sobie radę i pojedzie nawet odrobinkę szybciej niż Wam się może wydawać. Idę o zakład. Dla kogo 702? Słuchajcie, 702X zdecydowanie sprawdzi się dla kogoś, kto szuka motocykla turystycznego, motocykla do zwiedzania Europy, motocykla bez kompleksów. Świetnie wyglądającego, naprawdę nieźle wykonanego. Jest dobrą opcją dalej dla początkujących z uwagi na ten bardzo, bardzo spokojny dół. Może być fajnym motocyklem dla kogoś, kto szuka właśnie następnego adventura po zrobieniu kategorii A2, po przejściu na pełną kategorię A. Zdecydowanie da sobie radę w dalekiej podróży, na długich dystansach, pali niewiele. Zbalansowany jest tak, że masy nie czuć. Po szutrach, po połoninach, po takich rzeczach przejedzie. Co mogę więcej powiedzieć? Jeśli szukacie na siłę wad w tym motocyklu, to na pewno je znajdziecie. Nie ma tam elektroniki, nie ma kontroli trakcji, nie ma wyłączenia ABS-u, nie jest lekki. Zawieszenie nie pozwoli Wam na zasuwanie bardzo szybko. Benelli jest zdecydowanie bardziej stonowany, zdecydowanie bardziej spokojny, no i na pewno niewyczynowy. Ale nigdy nie udawał, że taki będzie. I to, co powinien robić, robi naprawdę całkiem nieźle. Bardzo dobrze mi się jeździło tym motocyklem, mimo że ja chyba osobiście wybrałbym, nie mówcie nikomu, wybrałbym chyba jednak bez X-a, żeby się pobawić na winklach.
Jeżeli szukacie więcej informacji na temat Benelli 702, tej nowej platformy, o X-ie, o bez X-ie, o tym jak one się sprawują, o tym jak nam poszło w Rumunii, to subskrybujcie mój kanał i kanał Kamila, czyli Fotomotoblog, bo i na jednym i na drugim kanale będzie mnóstwo treści z tego naszego wypadu, a my widzimy się już niebawem w kolejnych materiałach. Będzie też pewnie nasze wspólne porównanie X-a i bez X-a, więc jeśli chcecie zestawienia jednego do drugiego, jak się mają, czy są takie same, czy są inne, musicie subskrybować i czekać na ten odcinek. Do zobaczenia, kochani. Trzymajcie się, cześć!